Witam moi drodzy, sylwestrowo, imprezowo, można powiedzieć, że już lada moment będzie nowy rok. Ten rok dla nas na pewno będzie dosyć dobry pod kątem rozwoju, ponieważ planujemy bardzo mocno dalej się rozwijać, ale na razie skupmy się po prostu na prognozie pogody. Tutaj dzisiaj skupimy się na tych śnieżycach, które mają do nas nadejść oraz nad tymi mocnymi spadkami temperatury, szczególnie w Polsce północno-wschodniej. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja z wirem polarnym, co on ma do tego i jak modele numeryczne widzą te wyliczenia na kolejne dni. Tu przede wszystkim na samym początku odkopałem sobie w sumie świeży post, ale dokopałem się na Facebooku do Infometeo Warszawa na profil, który serdecznie Was zapraszam. Tam jest opisana sytuacja, jaka wystąpiła 45 lat temu, czyli 31 grudnia 1978 roku, a chodzi tutaj o te bardzo silne opady śniegu, o tą bardzo silną, bardzo mocną śnieżycę. Na północnym wschodzie temperatury tam były najniższe, na południowym zachodzie najwyższe. Na styku tych mas powietrza wystąpiły gwałtowne i długotrwałe opady śniegu, które sparaliżowały nie tylko stolicę, ale również wiele miejsc w kraju. W komentarzach dajcie znać, czy przygotować Wam taką analizę i spojrzenie właśnie na tą sytuację, która wtedy była. Moim zdaniem to jest całkiem dobry pomysł i warto tutaj ruszyć z tym materiałem. Tutaj widzimy kilka zdjęć, które znajdziecie również na fanpage'u Infometeo Warszawa. Widzimy tutaj jeszcze Fiaty 125P i zobaczcie, jak dużo śniegu było na ulicach, jak duże zaspy były na ulicach, z czym ludzie musieli wtedy się mierzyć. Paraliż był totalny, starsze osoby na pewno pamiętają. Ja oczywiście wtedy jeszcze mnie nie było, więc nie wiem, ale z czytania i z opowieści słyszałem bardzo dużo na ten temat i wiem, że tam sytuacja naprawdę nie była za ciekawa. No, a my przechodzimy teraz już do tego, co dzisiaj jest dla nas najważniejsze, czyli właśnie do tego wiru polarnego, ale zanim zaczniemy z wirem polarnym, to tutaj musimy na początku odpowiedzieć sobie na jedno pytanie, na które też Wy często zadajecie. O co chodzi z tą wysokością izobaryczną? Generalnie sytuacja wygląda tak, że w momencie, gdy jesteśmy gdy jesteśmy na wysokości 0 metrów nad poziomem morza, tam mamy ciśnienie takie, jakie widzimy standardowo na sytuacji barycznej, którą Wam pokazuję. W momencie, gdy wznosimy się, to ciśnienie zaczyna nam opadać i możemy oznaczyć daną wysokość albo za pomocą metrów, albo za pomocą kilometrów, albo za pomocą też ciśnienia, jakie panuje na tej wysokości, umownego ciśnienia. Zobaczmy sobie tam na samej górze Mount Everest i widzimy tam 8848 metrów, czyli około 314 hektopaskali jest na tej wysokości. Więc gdy ja będę mówił o 300 hektopaskalach, to będzie gdzieś tam na wysokości Mount Everestu. I to taka informacja dla tych, którzy nie wiedzieli, o co chodzi w ogóle z tymi hektopaskalami, z tą wysokością na tych hektopaskalach. Moi drodzy, wir polarny ma bardzo duży wpływ na pogodę w Polsce, szczególnie, oczywiście, przede wszystkim w porze zimowej. Jest to na wyższych warstwach atmosfery, w stratosferze niż baryczny, bardzo potężny niż baryczny, który niejako trzyma w ryzach to chłodne powietrze. Tu na tej mapie, czy na tym zdjęciu widzimy doskonale, jak to wygląda. Mamy tutaj niż baryczny, czyli ten wir polarny i tutaj mamy całe te chłodne powietrze. Natomiast integralną częścią jest prąd strumieniowy jet stream, który w idealnej sytuacji bardzo ładnie okala wieje wzdłuż tego wiru polarnego, nie pozwalając temu chłodnemu powietrzu za bardzo zejść na południe do tych naszych szerokości geograficznych. W momencie, kiedy z jakiegoś powodu ten wir polarny zaczyna się rozpadać bądź destabilizować, co widzimy tutaj na drugim rysunku,
to te chłodne powietrze zaczyna spływać coraz niżej, obejmując również chociażby Europę, bądź Kanadę, bądź północne i centralne Stany Zjednoczone. Nie dzieje się to wszędzie równocześnie z racji tego, że jet stream, czyli prąd strumieniowy, on cały czas meandruje. Jeżeli on schodzi trochę niżej, to często są to takie postacie fal, które też będziemy widzieli na nowych wyliczeniach GFS-u. No i w niektórych miejscach będzie bardzo chłodno, ale w niektórych miejscach będzie również bardzo ciepło, nadzwyczaj ciepło. To mniej więcej tak wygląda. A co tutaj się dzieje u nas w atmosferze? Oczywiście u nas w atmosferze na wysokości 10 hektopaskali, tutaj w samym centrum jest Arktyka. No i widzimy ten niż. On jest kolorem fioletowym zaznaczony. Jest to właśnie wir polarny. Widzimy również ocieplenie stratosferyczne i wyż. Ten wyż znajduje się wyżej i on przyczyni się w kolejnych dniach do rozbicia niejako prądu strumieniowego. Jest to bardzo dobrze widoczne tutaj chociażby na mapie prędkości wiatru, również na wysokości 10 hektopaskali. O ile na początku mamy jeden niż, on potem prawdopodobnie rozbije się na dwa słabsze. Natomiast ten wiatr powinien wiać ciągle, może w ten sposób, powinien wiać ciągle wokół tego niżu. Widzimy pewne momenty, szczególnie nad Europą, gdzie jest zaburzony ten przepływ wiatru. Ten wiatr jest tam zdecydowanie słabszy. To spowoduje spływ chłodnej masy powietrza nad Europę. Tutaj przenosimy się z tej wysokości 10 hektopaskali właśnie gdzieś na wysokość Mount Everestu, trochę wyżej, 300 hektopaskali i mamy tutaj również porywy, znaczy mamy tutaj wiatr i jego kierunki. To, co widzicie, jest to jet stream. I ten jet stream widzimy, że jest dosyć mocno w kolejnych dniach. Te fluktuacje są dosyć mocne, szczególnie właśnie nad Europą, po części też nad Stanami Zjednoczonymi i widzimy różne meandrowania tego prądu strumieniowego. To będzie przyczyniało się do spływów chłodnych mas powietrza. Tutaj jeszcze mamy wysokość nie nad ziemią, ale nadal wysoko, bo 850 hektopaskali. No i zobaczcie, tu mamy na fioletowo zaznaczone chłodne powietrze, zimne powietrze. I o ile na samym początku ono trzyma się raczej tutaj w ryzach, czyli nad Arktyką, o tyle w kolejnych dniach, bo tutaj też Wam pokażę, nade mną wysoko macie daty, to widzimy, że w kolejnych dniach ten główny wir rozbije się na mniejsze wiry i przyjrzyjmy się kilku z nim. Pierwszy tutaj bardzo istotny będzie ten wir, który będzie prawdopodobnie nad Europą. Będzie to taki jęzor chłodnego powietrza, który spłynie również nad Polskę. I teraz jest bardzo ważna sprawa, bo może spłynąć nad całą Polskę, ale może też spłynąć tylko nad Polskę północno-wschodnią bądź wschodnią. Natomiast nad zachodnią Polską będziemy mieli te temperatury wyższe. Tu sytuacja jeszcze nie jest do końca pewna, natomiast pokazuję Wam genezę tego zjawiska. Na pewno w Stanach Zjednoczonych będą mieli bardzo nieprzyjemny atak zimy. O ile południowa Kanada, bo północna jest do tego przyzwyczajona, południowa Kanada, ale też północ i centrum Stanów Zjednoczonych, tam sytuacja również będzie nie do pozazdroszczenia. Natomiast my przenosimy się już teraz do Europy. To nas przede wszystkim Europa interesuje i Polska. To, co widzimy tutaj, to model GFS, temperatura już na wysokości 2 metrów. No i mamy oczywiście Polskę. To, co widzimy przede wszystkim, to bardzo mocno kłębiące się zimne, arktyczne powietrze, szczególnie nad północno-zachodnią Rosją, nad Skandynawią. I te powietrze będzie również zaciągnięte do Polski. O ile na początku, w pierwszych dniach prawdopodobnie będzie zaciągnięte tylko na północny wschód i centrum, o tyle model GFS w takich dalekich wyliczeniach widzi również zaciągnięcie tego chłodnego powietrza nad całą Polskę, aczkolwiek najzimniej nadal ma być na północnym wschodzie. Przenosimy się do modelu ECMWF i on widzi tutaj sytuację dosyć podobną, a więc spływ chłodnego powietrza na początku na północny wschód Polski, a potem przejście jego na południe.
tylko tutaj nad północnym wschodem te temperatury według tego wyliczenia mogą być naprawdę niskie, od -15 do -20 stopni Celsjusza, o czym też za chwilę. Kolejny model to jest Icon EU, jest to model najkrótszy, on widzi tutaj najkrótszy okres, no i widzimy również na północnym wschodzie spływ tego chłodnego powietrza już od 3 stycznia. Tu gdzieś Warszawa, okolice Warszawy, te temperatury powinny mieć około 0 stopni Celsjusza i ta Warszawa jest dosyć specyficzna pod kątem wyliczeń modeli numerycznych, o czym też Wam zaraz za chwilę powiem. Generalnie ten model widzi do 3 stycznia i widzimy 3 stycznia na północnym wschodzie przede wszystkim, ale ogólnie na północy chłodne powietrze. No i sprawdźmy sobie, jak to widzi Meteorologix. Tu mamy zestawienie temperatur różnych modeli numerycznych. Na samej górze jest Warszawa, niżej są Suwałki. I zobaczcie właśnie, o co chodzi z tą Warszawą. Mamy bardzo mocne różnice w wyliczeniach modeli, ponieważ część modeli wylicza temperatury około 0 stopni Celsjusza w kolejnych dniach, czyli 4, 5, 6, ale część widzi już te temperatury bardzo ujemne, tutaj -5 nawet do -10 stopni Celsjusza. Średnia waha się od około 3 stopni Celsjusza do -5 stopni Celsjusza w kolejnych dniach, przede wszystkim 4, 5, 6 i 7. Niżej mamy Suwałki. Tutaj już sytuacja jest jasna, ponieważ widzimy bardzo dokładnie bardzo mocne ochłodzenie. To ochłodzenie już będzie widoczne w Suwałkach 2 stycznia i 2 stycznia temperatury już nam poszybują gdzieś tam w okolice -5 stopni Celsjusza, a potem już mamy równie do samego dołu i około 5-6 ma być najchłodniej, ma być lokalnie, może inaczej, część modeli numerycznych pokazuje -8, -10 stopni Celsjusza, ale niektóre pokazują -15 do -24 stopni Celsjusza. Średnia, jaką można tutaj z tych modeli wyciągnąć, to jest od około -9 stopni Celsjusza do -15 bądź -16 stopni Celsjusza. Zobaczmy sobie jeszcze Wrocław. Przesunę sobie tak. Zostawiamy Suwałki na dole, bo one są cały czas na dole, natomiast tu mamy Wrocław. Najchłodniejsze miejsce w kolejnych dniach w Polsce, najcieplejsze miejsce w kolejnych dniach w Polsce. Zobaczcie, we Wrocławiu nie widzimy temperatur ujemnych w kolejnych dniach. Dopiero gdzieś 5, 6, może 7, tu gdzieś te temperatury spadną, ale będzie to na poziomie -4 stopni Celsjusza. Średnią, jaką możemy wyliczyć dla tych dni, czyli 6, 5, 6, czyli wtedy, kiedy powinno być najchłodniej w Suwałkach. Tu zobaczcie, tu mamy najchłodniej w Suwałkach. To tutaj średnia wynosi od 9 stopni Celsjusza do -4, -5 stopni Celsjusza. Duże różnice, prawda? To zobaczmy dalej. Wejdźmy sobie na Weather Centrale D i zobaczmy, jak tutaj widzi model GFS Ensemble dla Warszawy. Tu mamy dosyć dużo wyliczeń, ale zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Zacznijmy od pierwszego z góry, co jest to temperatura. I ta temperatura zacznie nam spadać w Warszawie poniżej zera, prawdopodobnie około, już Wam mówię, około 4 stycznia. 3, 4 stycznia, 4, 5 stycznia. Te spadki nie będą aż takie duże. No i tutaj ten model widzi, że jakieś -4, -5 stopni Celsjusza. Bo model GFS właśnie pokazuje ten styk tych dwóch mas powietrza, arktycznie z północnego wschodu i tej cieplejszej atlantyckiej z południa, gdzieś tak właśnie w okolicach Warszawy. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to opady deszczu. Opady deszczu będą występowały już tej nocy, o czym też Wam mówiłem w prognozie, szczególnie w godzinach porannych. Są również widoczne 1 stycznia, a potem tych opadów jakby mniej, ale nadal szansa na to, że będzie występowała. Przy czym tu na samym dole mamy możliwość opadów śniegu. O ile w 1 i 2 nie powinno być ich zbyt dużo, o tyle już 4, może nie tyle 4, czyli 6, 7, 8, 9, to tutaj szansa na ten śnieg jest zdecydowanie większa. Generalnie im dalej w styczniu, tym ta szansa na śnieg w Warszawie, generalnie w centrum Polski jest znacznie większa. Tu jeszcze mamy 3 i 4, szczególnie ten 4 również może być brany pod uwagę pod kątem opadów śniegu. Tutaj jeszcze mamy dla Warszawy model ECMWF, no i w przypadku ECMWF nie widać większych różnic, a więc widzimy spadki temperatur. Te spadki temperatur są
widoczne już 5 i 6 przede wszystkim według modelu ECMWF i te temperatury mogą spaść do -8, -9 stopni Celsjusza. No i oczywiście widzimy te opady. Te opady deszczu na samym początku, opady deszczu widzimy 1 stycznia, no i potem jeszcze 3 stycznia, 4 również jest taka możliwość. Przenosimy się do Suwałk, czyli jest to takie drugie miejsce, na które musimy zwrócić uwagę. I tu zgodnie z tym, co ja Wam wcześniej mówiłem, już widzimy spadki temperatur 1 stycznia. 1-2 stycznia te spadki będą dosyć duże, potem według modelu GFS delikatnie temperatury dobiją tak do około -3, -4 stopni Celsjusza, a potem mamy kolejne spadki do -8, -10 stopni Celsjusza według modelu GFS. No i tutaj również widzimy opady. Opady 2, opady 4, no i potem troszeczkę mniej tych opadów. No i tutaj również niżej widzę, że muszę poprawić jeszcze niektóre mapy, bo tutaj mi dość mocno zasłania. Tu już będą i 2 i 4 prawdopodobnie opady śniegu i to w dosyć dużej ilości, o czym też za chwilę będę mówił. No i tutaj dla Suwałk znów model ECMWF. No i widzimy w tym modelu sytuację podobną jak w GFS, więc całkiem mocny spadek temperatur. Najniższe tutaj widzimy 4, 5. Te temperatury poniżej 10 stopni mogą się utrzymywać. No i również widać opady. Opady widać 2 i widać 4 stycznia. No i Wrocław. No i we Wrocławiu te temperatury. Wrocław dzielnie będzie tutaj dzierżył palmę ciepłego miejsca w Polsce. Te temperatury powyżej zera powinny utrzymać się do 7 bądź 8, kiedy to zacznie i tam chłodne powietrze docierać prawdopodobnie i te temperatury spadną trochę poniżej zera, ale niewiele, bo to będzie -3 do -5 stopni Celsjusza. Opady deszczu są widoczne również. Są widoczne już w nocy z 1 na 2 i 2 powinny być 2 i w nocy z 2 na 3 powinny być najsilniejsze, potem te opady powinny być słabsze. Gdzieś tam w oddali widać tak po 5, 6, 7 jakieś opady śniegu, ale szansa na to nie jest zbyt duża. Model ECMWF tu znów to potwierdza, więc spadek temperatur jest widoczny, ale dopiero gdzieś tak po 5 stycznia, za to opady są widoczne wcześniej, już właśnie 1 stycznia, następnie 2, 3 stycznia, ale będą to przede wszystkim opady deszczu. Co z tym śniegiem w kolejnych dniach? Zobaczcie, znów wracamy, bardzo wysoko się unosimy i widzimy polarne tereny. Tutaj mamy znów Arktykę, mamy Grenlandię, na której jest oczywiście najwięcej śniegu i mamy tutaj Europę. W przypadku Europy widzimy, że o ile na samym początku, przypominam, że na górze mamy daty, więc możecie sobie zatrzymać pauzą i zobaczyć daty, która data, ile śniegu, bądź coś takiego. Widzimy, że na samym początku nad Polską i nad Europą śniegu za dużo nie ma, ale z każdym kolejnym dniem tego śniegu będzie przybywać. Wynika to z tego, że tu będziemy mieli styk tych 2 mas powietrza i każdy niż, który będzie przemieszczał się i będzie pchał ze sobą cieplejsze powietrze, które będzie zasobne w wilgoć, spowoduje wzrost może inaczej, spowoduje to, że opady deszczu, które dotrą do tych chłodnych mas powietrza, zaczną zmieniać się w opady deszczu ze śniegiem i śniegu, dlatego widzimy takie właśnie tutaj rozłożenie. Tutaj będzie to lepiej widoczne. Północny wschód, przede wszystkim w opadach śniegu na samym początku, następnie również w kolejnych miejscach w Polsce centralnej ten śnieg może występować. To jest model ICON, który widzi tylko do 3 i widzimy, że już ta strefa opadów, która prawdopodobnie w tym momencie wchodzi do Polski zachodniej, w Polsce północno-wschodniej będzie przynosiła opady deszczu ze śniegiem, następnie śniegu, stąd ten śnieg jest tutaj widoczny od 10, do 15 cm. Tu jest to lepiej widoczne, to jest ta pierwsza strefa, ta strefa opadowa, no i zobaczcie, jak bardzo ładnie ona zaczyna nam transformować z opadów deszczu na opady deszczu ze śniegiem i opady śniegu. Związane jest to z tym, że na północnym zachodzie już będą temperatury ujemne, natomiast w centrum i na północnym wschodzie będą temperatury ujemne, natomiast w centrum i na południowym zachodzie temperatury będą jeszcze dodatnie, więc tam będziemy mieli opady deszczu, natomiast tutaj będziemy mieli opady deszczu ze śniegu.
Tu mamy model ECMWF i ten model widzi podobnie. Znów najwięcej śniegu w Polsce północno-wschodniej. Ten model zawsze lubił mocno szacować opady śniegu. No i tutaj w Polsce północno-wschodniej naprawdę według tego modelu śniegu może dużo popadać. Widać również śnieg przede wszystkim w Polsce zachodniej i centralnej. Generalnie w Europie znów się zabieli w wielu miejscach. Tu mamy sytuację podobną, a więc wędrówkę niżu, przepraszam, frontów atmosferycznych, które w kolejnych dniach, czyli tutaj przede wszystkim drugi, trzeci to będzie pierwszy front, no i potem czwarty, piąty i przejście drugiego niżu spowodują ten śnieg na północnym wschodzie, ale po tym jest szansa na kolejny niż, który będzie przemieszczał się, zobaczcie, on jest tutaj widoczny, on nam wtargnie z południa na północ i zostanie zepchnięty z powrotem na południe. Szansa na to nie jest duża, bo widzi to model ECMWF, ale jest. Generalnie będzie deszczowo, będzie śnieżnie w niektórych miejscach, będzie na pewno dynamicznie. Moi drodzy, na razie to wszystko. To będzie już naprawdę ostatni materiał w tym roku, więc życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Jeżeli Wam się podobał ten kanał, zasubskrybujcie go, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Możecie zostać patronem tego kanału, link również tutaj znajdziecie, bądź możecie rzucić donate'a nawet. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się w kolejnym materiale. Teraz tylko wyłączyć. Ok, zrobię to tak. Wiecie, przygotowania.